W cyklu Co robią geografowie, organizowanym przez Oddział Olimpijski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, dzisiaj Krystyna Kozioł, która jest geografką, doktorem geografii po Uniwersytecie w Sheffield, wcześniej absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, a obecnie pracuje na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się badaniami wieloletniej zmarzliny, permafrostu, o którym za chwilę jeszcze porozmawiamy, i spędziła wiele miesięcy w Arktyce, w tym przezimowała na polskiej stacji polarnej Hornsund na Svalbardzie. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Zacznijmy od tej stacji polarnej, bo to pewnie jest doświadczenie niewielu geografów mimo wszystko. Jak to jest przezimować na stacji polarnej? No jest to niesamowite doświadczenie, na pewno. Daje możliwość zobaczenia polarnego środowiska od każdej strony praktycznie, czyli w dzień polarny, w noc polarną, w zamieci śnieżnej, w pięknym słońcu. Tego słońca jest raczej mniej. I takiego spotkania bliskiego z przyrodą też. Czy tam I z się ludźmi. czuje samotność i odległość od reszty świata? Z jednej strony tak, zwłaszcza właśnie zimą, bo lato w stacji polarnej jest bardzo... jest tam dużo ludzi, dużo się dzieje, jest takim okresem bardzo intensywnym. Natomiast na jesieni wszystko przycicha. Na takim zimowaniu mamy tam w zasadzie wizytę taką przedświąteczną, zazwyczaj gubernatora i pastora, czy ten też polski ksiądz Stromso przylatywał do nas. I potem jest kilka miesięcy, kiedy nikt nas nie odwiedza, tych osób zimujących. Także no, jesteście u nas skazani była na 11, siebie. tak. Także z jednej strony jesteśmy bardzo daleko od większości ludzi i cywilizacji, a z drugiej strony jesteśmy bardzo blisko siebie z ludźmi, których nie znaliśmy wcześniej najczęściej. No tak, ale jesteś tam nie dla turystyki, tylko jesteś tam, bo pracujesz, bo zbierasz materiały do swoich badań, do swoich projektów badawczych. Opowiedz, co tam robiłaś, co robisz w Arktyce, czemu tam jeździsz, dlaczego to takie ważne dla twoich badań? Dobrze, to może zacznę od tego zimowania, bo od tego zaczęliśmy. Tam jedzie się na konkretne stanowisko, więc moje stanowisko to był obserwator środowiska, teraz ono nazywa się hydrochemik i polega na tym, że do stałego monitoringu, który prowadzi Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, zbiera się próbki wody z potoków, śniegu i te próbki analizuje w laboratorium właśnie, żeby dostarczyć danych na temat zmian tego środowiska polarnego. Jeśli chodzi o geochemię akurat w tym przypadku. No właśnie, czego szukacie w tych próbkach? Bardzo różnych rzeczy. Jeśli chodzi na przykład o potoki, to najczęstszym badaniem jest to związane z tym, ile jakby materiału skalnego się rozpuszcza, a zatem spływa do fiordu. To ma też pewne powiązanie z cyklem obiegu węgla. Druga sprawa to, co opady atmosferyczne przynoszą i ten cały program śnieżny przede wszystkim tego dotyczy, bo do Arktyki docierają zanieczyszczenia między innymi z Polski, z niższych szerokości geograficznych. No właśnie, mamy co do można tam czynienia, znaleźć? tak, Jakiego rodzaju zanieczyszczenia można znaleźć w tym śniegu, lodzie arktycznym? Zdawałoby się z dala od cywilizacji, z dala od źródeł tych zanieczyszczeń. Prawie chcę powiedzieć, że wszystko, ale to nie jest tak, że wszystko w tym samym stopniu. Bardzo często mamy do czynienia z kwaśnymi opadami, zimą zwłaszcza, czyli na przykład siarczany czy azotany występują w śniegu. Natomiast i to jest jakby, kończąc ten wątek stałego monitoringu, to jest jedna z tych rzeczy, które Polska Stacja Polarna sprawdza na bieżąco. Natomiast w ramach swoich innych projektów badam też inne zanieczyszczenia. Między innymi w takim projekcie, który już zakończyłam, badaliśmy stężenia pestycydów chloroorganicznych w pokrywie śniężnej. I również pestycydy w Arktyce. Tak. Skąd się tam gdzie biorą? nie ma rolnictwa na Spitsbergenie. One się biorą generalnie, można powiedzieć, z atmosfery, tak? Przylatują wraz z powietrzem, ewentualnie są też transportowane, tego dotyczył projekt między innymi,
wraz z wodą morską i z tej wody morskiej mogą być ponownie rozpraszane i przez atmosferę spadać wraz ze śniegiem. Dlaczego one docierają do tej Arktyki? Bo to jest pewnie najbardziej frapujące wszystkich pytanie. To są takie związki, które są dosyć lotne, czyli mogą jakby przechodzić do fazy gazowej i wraz z tym powietrzem atmosferycznym sobie podróżować. Ale w momencie, kiedy znajdują się w środowisku, gdzie jest zimniej, czyli na przykład w krajach polarnych, ale też i w wysokich górach, to tam ta temperatura jest na tyle niska, że one przestają być takie lotne. I zaczynają na przykład wraz ze śniegiem spadać na powierzchnię Ziemi. Także właśnie w górach i w Arktyce możemy znaleźć niektóre z tych związków, które właśnie w ten sposób podróżują. Takie zjawisko się nazywa zimną kondensacją, że one do tych obszarów polarnych i górskich się przemieszczają. I oczywiście rozumiem, że badacze mają swoje specjalizacje. To związki, których szukają właśnie w tym arktycznym lodzie czy śniegu. A ty szczególnie w ostatnich projektach badawczych na jakich substancjach się skupiasz? Na tak zwanych trwałych zanieczyszczeniach organicznych, których przykładem są te pestycydy chloroorganiczne. Czyli to są takie związki, które mają bardzo długi czas przebywania w środowisku, ulegają takim zjawiskom jak bioakumulacja, biomagnifikacja, czyli w łańcuchu pokarmowym im wyżej, tym więcej ich jest i w czasie życia jakiegoś organizmu też im dłużej organizm żyje, tym więcej ich akumuluje, bo one do tkanki tłuszczowej mają powinowatość i w tej tkance tłuszczowej się gromadzą, trudno je wydalić. Czyli na przykład niedźwiedź polarny, który jest na szczycie łańcucha troficznego i tej tkanki tłuszczowej też ma sporo, żeby w krajach arktycznych przetrwać. No jest mocno narażony na to właśnie, że te zanieczyszczenia będą się kumulować w jego tkankach i mieć różne negatywne skutki. Nie tylko taką bezpośrednią toksyczność, ale też kancerogenne na przykład. One zaburzają gospodarkę hormonalną, powodują na przykład problemy z rozmnażaniem. Czyli wyniki twoich badań są jakoś istotne, ważne z perspektywy też tego, co się dzieje złego z populacją niedźwiedzi polarnych? Pośrednio. Ja bezpośrednio nie zajmuję się próbkami biologicznymi, trudno zajmować się wszystkim. No tak. Ja zajmuję się trochę tą drogą zanieczyszczeń, którą one mogą docierać i jak to się zmienia w związku z ociepleniem klimatu. A jak się zmienia? Właśnie, co zmienia ocieplenie klimatu? To znaczy tylko, że po prostu szybciej topi się lód i mamy więcej, powiedzmy, wody, w której szukamy tych substancji, czy są jeszcze jakieś inne z tym związane problemy? Jest więcej takich punktów. Owszem, jednym z takich głównych motywów w moich ostatnich badaniach jest wtórne źródło trwałych zanieczyszczeń organicznych. Czyli właśnie na przykład lodowiec, w którym opady atmosferyczne w przeszłości zgromadziły te zanieczyszczenia, a teraz, kiedy ten lodowiec intensywnie topnieje, uwalnia je na powrót i stężenie w środowisku jest wyższe niż wynikałoby z bieżących emisji, bo to na przykład dotyczy tychże pestycydów chloroorganicznych, które w większości zostało ich użycie ograniczone. Były uwięzione w tym lodzie lodowcowym, a teraz jest ryzyko, jakby jest zabronione ich używanie albo bardzo mocno ograniczone, na przykład tylko do walki z malarią gdzieś tam w krajach tropikalnych. Przykład dotyczy DDT w tej chwili. A one właśnie znajdują się w warstwach lodu i się stopniowo uwalniają. No dobrze, a powiedz, jak w praktyce wygląda to, jak pobierasz próbki? To znaczy, czy ty musisz dotrzymać ten lód czy śnieg w tej temperaturze oryginalnie, czy on może być stopiony do twoich badań laboratoryjnych? W moim przypadku topimy. Akurat trwałe zanieczyszczenia organiczne mają to do siebie, że są mimo wszystko trochę trwałe środowiskowo. No tak, jak sama nazwa wskazuje. Jeżeli nie będziemy tej próbki podgrzewać, utrzymamy ją w niskiej temperaturze, to powinny się zachować. Przy czym dodajemy też do takiej próbki na przykład na pestycydy, dodajemy trochę metanolu i kwasu chlorowodorowego, żeby ograniczyć działalność jakiegokolwiek tam mikroekosystemu, który mógłby się w tej próbce zdarzyć i też zapobiec temu, że te substancje będą przylegały do ścianek naczynia. Czyli konserwację stosujemy, ale i możesz te próbki zabrać ze sobą, jak rozumiem, analizować je również w Polsce. Tak, generalnie analizujemy je w Polsce, bo to wymaga na przykład chromatografu gazowego sprzężonego z podwójnym spektrometrem mas. To jest takie urządzenie, które
Zajmuje tak 2 metry bieżące I do czego blatu służy? laboratoryjnego i służy do tego, żeby generalnie rozdzielać mieszaniny związków organicznych i wykrywać konkretne substancje po ich masie cząsteczkowej i po tym, jak fragmentują na mniejsze części też o znanych masach cząsteczkowych. Na tej podstawie z takiej biblioteki związków zwanej NIST można wyszukać, jaki to jest konkretnie związek. No i oczywiście porównujemy to jeszcze z wzorcami, więc jakby można robić taką analizę nienacelowaną, gdzie w ogóle sprawdza się, jakie związki mogą być w tej próbce, ale później, kiedy chcemy już ilościowo określić, ile jest na przykład DDT, no to musimy mieć wzorzec tego DDT. On w konkretnym miejscu naszego wyniku zwanego chromatogramem się pojawia i jeszcze sprawdzamy, czy to jest faktycznie DDT właśnie po tych masach cząsteczkowych całego związku tak zwanego jonu molekularnego i jego tych części po rozpadzie. Czyli jakby brzmi jak taka detektywistyczna praca w identyfikowaniu czegoś, czego gołym okiem nie widać, ale do czego mamy jednak pewien sprzęt, porównujemy to ze wzorcem i dzięki temu wiemy, jakie substancje, a zwłaszcza te, których szukacie, są w środku. Tak. No dobrze, ale powiedziałaś też wcześniej, kiedy rozmawialiśmy o twoich badaniach, że to w zasadzie nie tylko lód arktyczny, ale również wieloletnia zmarzlina. Od razu akcentuję wieloletnia, a nie wieczna, bo czasem tego słowa używamy, jak się okazuje, ona wygląda na to, że nie jest wieczna. Tam również jeździsz pobierać próbki. Tak. Obecnie uczestniczę w projekcie o nazwie Pertwater, właśnie od permafrost, czyli ta wieloletnia zmarzlina, ale też persistent organic pollutants, czyli właśnie te trwałe zanieczyszczenia organiczne. Rozumiem, że one też tam są, że jakby te stężenia tych zanieczyszczeń są podobne w lodzie arktycznym, jak i w lodzie z wieloletniej zmarzliny. Tak, ja może opowiem trochę więcej o tym, jak ta wieloletnia zmarzlina wygląda, bo ona też nie jest wszędzie taka sama. Bo ogólnie wieloletnia zmarzlina to jest każdy grunt zamarznięty na dłużej niż rok. I ten grunt może mieć dużo lodu, a może tego lodu mieć bardzo mało. Ale właśnie w tym projekcie z moją szefową, profesor Szumiską, która jest kierownikiem tej całej inicjatywy, damy te tereny, gdzie ta zmarzlina ma takie masywne soczewy lodu. To na Syberii nazywa się Jedomą i ta nazwa się też naukowo przyjęła. Na Alasce kiedyś nazywano to muck, czyli po prostu błoto. Efekt topnienia tej zmarzliny z masywnym lodem jest taki, że właśnie dużo wody odpływa, są też takie osuwiska, z angielska zwane thaw slump, czyli taki zsuw tej błotnistej materii. I ta zmarzlina jest też bogata w węgiel organiczny. Szacuje się, że na całym świecie to jest od gdzieś tam 200 do 500 gigaton węgla. Czyli też potężny zasób tego, co potencjalnie może być uwolnione do atmosfery jako dodatkowe źródło dwutlenku węgla. Albo metanu również. To jeszcze gorzej, pod wieloma względami. Tak, zależy w jakim miejscu, więc tutaj zmarzlina wieloletnia z punktu widzenia zmian klimatu jest też takim wrażliwym punktem, na którym wielu badaczy się skupia. My akurat skupiamy się pod tym kątem, co może się uwalniać, jeśli chodzi o substancje właśnie toksyczne. I w szczególności tutaj takie związki zwane wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, w skrócie WWA. One pochodzą przede wszystkim ze spalania. A również z pożarów na przykład. A mamy teraz do czynienia też jeszcze w związku ze zmianami klimatu z coraz częstszymi pożarami tajgi, a nawet i tundry arktycznej, czyli coraz bardziej na północ te pożary sięgają i też większe połacie tego lasu, na przykład na Syberii, płoną. I to jest jeszcze dodatkowe źródło takich związków. Ale one też gdzieś tam głębiej w wieloletniej zmarzlinie występują, nie tylko w obecnych czasach. No właśnie, ale mówisz o Syberii, ale jak rozumiem teraz Syberię trudno jest badać i trudno jest wyjechać na syberyjskie wyprawy ze względu na toczącą się wojnę. Jak to wpłynęło na twoją pracę? Raz mi się udało pojechać na Syberię, idealnie między COVID-em a wojną w 2021 roku, wtedy z takiego projektu Interact.
I jakby to był taki pilotaż, żeby przygotować projekt właśnie moja szefowa napisała, dostała finansowanie w styczniu, a w lutym wybuchła wojna. I w związku z tym, powiedziałabym, że wielu badaczy Arktyki ubolewa nad tą wojną również z takiego powodu, że Arktyka rosyjska to jest ogromny fragment całej Arktyki. I w momencie, kiedy przerwaliśmy tą łączność między badaczami, to tak naprawdę nie wiemy, co tam się dzieje, też pod kątem takiego monitoringu właśnie środowiska, zmian klimatu i tak dalej. Także jest to też strata z punktu widzenia takiej globalnej nauki. I takich bieżących zmian, które na nas wszystkich wpływają. My nie miałyśmy specjalnego wyboru w tej kwestii. Przenieśliśmy projekt na Alaskę. Byłyśmy też w Finlandii, gdzie jest trochę inny rodzaj zmarzliny dla porównania, ale to porównanie jakby zamiast tej zmarzliny Czy ta alaskańska zmarzlina jest podobna do syberyjskiej? Jest podobna, tam też występuje jedoma. W zasadzie tam i jeszcze w północnej Kanadzie. A fińska jest inna. Dlaczego? Tak, tam nie jest to taka ciągła ani miąższa zmarzlina, tylko występują takie pagórki na torfowiskach typu Palsa, gdzie ten lód się gromadzi, czyli tak raczej zmarzlina punktowa. No właśnie, bo twoje badania, już ten wątek się przewijał, one są ważne z perspektywy tego, co się dzieje w związku ze zmianami klimatu. Jak rozumiem, zainteresowanie tym tematem, zainteresowanie topnieniem, czy jakby zanikaniem wieloletniej zmarzliny, to jest też coś, co jest bardzo ważne z perspektywy tego, że próbujemy oszacować konsekwencje zmian klimatu dla nas. Jak ty to widzisz? Jak ten proces postępuje? Czy on przyspiesza? Czy to widać w terenie? Bardzo to widać. Ze względu na te moje częstsze wyjazdy na Svalbard, to tam obserwuję na przykład wycofywanie się lodowców w takim tempie nawet kilometra w ciągu dekady. Czyli takie bardzo widoczne. Przyjeżdżam w następnym roku i już zupełnie inaczej wygląda krajobraz. Widać na przykład zanik lodu morskiego. Jeśli chodzi o zmarzlinę, no to nie mam tej możliwości porównania, bo w danym miejscu byłam tylko raz, ale też wiemy z literatury, że pogłębia się na przykład warstwa czynna, czyli ta rozmarzająca co roku, zwiększa się odpływ z wieloletniej zmarzliny. Mamy też do czynienia z różnego rodzaju naruszeniami infrastruktury, która była posadowiona na wieloletniej zmarzlinie, na przykład słupach wpuszczonych do gruntu, do miejsca, gdzie ona miała już nie rozmarzać, zgodnie z danymi z lat poprzednich. No ale zmiany klimatu powodują, że ta baza jakby się przesuwa, do której nawiązujemy. Chodzi o budynki, czy o infrastrukturę? Różnego rodzaju, nie tylko budynki. Na przykład w 2020 roku na Syberii była awaria zbiornika z paliwem, który właśnie się w ten sposób przesunął na niestabilnym gruncie. W zeszłym roku taki artykuł, chyba w Nature wyszedł, Langera, w którym opisują, ile jest takich punktów w całej Arktyce, gdzie jakiś rodzaj infrastruktury albo na przykład składowiska odpadów i tego typu rzeczy mogą być przyszłym źródłem zanieczyszczeń ze względu na tą właśnie niestabilność zmarzliny. I dużo jest tego. Bardzo dużo. 1000 co najmniej. Nie pamiętam dokładnej liczby, ale rzucę oka na mapę. W zasadzie one są wszędzie. To są instalacje na przykład związane z wydobyciem ropy naftowej. Właśnie wspomniane składowiska odpadów różnego rodzaju, gdzie myślano, że to będzie stabilne. Może nie być za chwilę. Jak szybko ten proces postępuje, jeśli chodzi o wieczną zmarzlinę? Mogłabyś jakoś obrazowo powiedzieć, jakby, nie wiem, kiedy przestanie istnieć wieczna zmarzlina w Arktyce? Jakie są szacunki? To nie będzie taki szybki proces. Raczej obawiamy się destabilizacji takiej związanej właśnie z emisją gazów cieplarnianych z pewnych części wieloletniej zmarzliny. Natomiast jeśli spojrzeć też w taki artykuł, który opisuje punkty krytyczne w systemie klimatycznym Ziemi, to gdzieś tam przy tej granicy, do której się teraz zbliżamy, czyli 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do ery przedprzemysłowej,
to najpierw takimi niestabilnymi punktami są lądolud grenlandzki, zachodnia Antarktyda i letni lód morski w Arktyce. Natomiast jeśli chodzi o wieloletnią zmarzlinę, to dla niej taki punkt krytyczny właśnie, że nie będzie powrotu, to jest określane około 4-5 stopni w stosunku do epoki przedprzemysłowej i to jakby inne skutki takiego ocieplenia są tak katastrofalne, że... Zdążymy je odczuć wcześniej. Tak, jakby nie martwiłabym się tym, że zniknie cała wieloletnia zmarzlina, bo wcześniej nas dotknie tyle innych spraw, że no, nie wiadomo, czy będzie nas to jeszcze obchodziło, że tak eufemistycznie powiem. Natomiast to nie znaczy, że jakby to, że cała nie zniknie, to nie znaczy, że ona właśnie nie będzie tych niestabilności, tego uwalniania różnego rodzaju związków. Na przykład w północnej Ameryce, na Alasce coraz częściej są ogłaszane alerty, że trzeba przygotować wodę, którą na przykład lokalne społeczności czerpią. Bo no, ta wieloletnia zmarzlina też topniejąca, to te błotniste spływy powodują, że ta jakość wody spada i na przykład jest zagrożenie mikrobiologiczne. Czyli raczej będziemy się innego rodzaju zagrożeniami związanymi z wieloletnią zmarzliną martwić. I że ta sytuacja będzie niestabilna, że będzie raz tak, raz inaczej i że to będą trudne do przewidzenia momenty. Tak, jakby nie musi stopnieć cała zmarzlina, żebyśmy musieli się martwić różnego rodzaju skutkami. To powiedzmy jeszcze o tych substancjach chemicznych, bo to jest jakby coś, co badasz. Ty oczywiście badasz jakiś fragment tych substancji chemicznych, ale czego najbardziej naukowcy, badacze boją się, czy jakby wskazują na jakie zagrożenia, jakie substancje mogą być uwolnione z tej pułapki w lodzie arktycznym albo właśnie w lodzie, który jest w zmarzlinie, których możemy się obawiać, które mogą nam zrobić tą dodatkową krzywdę, czy zaszkodzić jakoś naszej aktywności? No wśród takich często wymienianych są właśnie trwałe zanieczyszczenia organiczne z tej starszej epoki produkcji, czyli na przykład te pestycydy, na przykład polichlorowane bifenyle. To są takie substancje stosowane w farbach, lakierach, plastyfikatorach, i my już zwykle ich nie używamy, bo doszliśmy często do wniosku, że są zbyt toksyczne, dokładnie, ale one zostały. A one tam zostały i to jest jakby ten jeden kontrast. Natomiast często jest tak z substancjami chemicznymi, że stara substancja jest zastępowana jakąś nową, której skutków do końca nie znamy, bo nie mówimy o takiej toksyczności ostrej, że spożyjemy jakąś tam ilość tej substancji i padniemy martwi, tylko bardziej o tej długotrwałej, czy na przykład skutkach kancerogennych, właśnie związanych z układem odpornościowym, hormonalnym i tak dalej. I tych skutków często nie znamy dla nowej substancji i dopiero one okazują się po czasie. Czyli na przykład polibromowane difenyloetery są takim już nowszym rodzajem związków, o których się mówi. Polifluorowane substancje alkilowe, które jeszcze mają tą złą cechę, że rozpuszczają się w wodzie bardziej niż te poprzednie. I już się okazuje, że one mają też skutki w postaci raka, tam chyba nerek czy pęcherza, jakoś tak. W każdym razie już się pojawiają te doniesienia. I teraz nie wiadomo jeszcze, ile z tych substancji nowych, które wprowadzamy do środowiska, okaże się po 20 latach, jak będziemy mieć dostatecznie dużo danych, że one też mają takie skutki długotrwałe. No tak, rozumiem, że katalog tych substancji jest na tyle duży, że jeszcze wielu innych badaczy zmieściłoby się w zasadzie nieskończony. Tych zespołach robiących podobne rzeczy jak te, przy których ty pracujesz. To powiedz jeszcze o tych kolejnych wyprawach polarnych, które planujesz, gdzie jeszcze chcesz zbadać lód bądź właśnie wieloletnią zmarzlinę, właśnie po to, żeby zobaczyć, co tkwi w środku, co tam jest ukryte. W najbliższych planach mam wyprawę akurat związaną z pokrywą śnieżną. Uczestniczę w takim polsko-norweskim projekcie pod krótką nazwą Harsfall. Harmonizacja pomiarów na Svalbardzie, od tego. I to właśnie w nim razem pracujemy, żeby osiągnąć takie różne skutki związane z zdobywaniem kompetencji, bardziej zieloną Europą i tak dalej. A w naszym przypadku to jest tworzenie zespołu interdyscyplinarnego, który będzie badał związki chemiczne w pokrywie śnieżnej i mikrobiologiczne aspekty również. W tej chwili rozmawiamy na przykład o tym, że w tej grupie mikrobiologicznej mogą zbadać patogeny związane z ptakami na przykład,
z koloniami ptasimi, my możemy się przyjrzeć właśnie i zanieczyszczeniom, i na przykład związkom azotu czy fosforu, które z mikroekosystemem oddziałują. Czyli czekają cię podróże na Spitsbergen. Tak, w najbliższym czasie, w maju. Tam już będzie widać jakieś ślady wiosny? Arktyczna wiosna wygląda tak, że jest śnieżnie i słonecznie, albo generalnie jest dzień polarny. To jest chyba moja ulubiona pora roku No właśnie, na Svalbardzie, ale to nie trzeba przypomina lubić. naszej wiosny. No tak, to właśnie to trzeba lubić. I powiedz jakby właściwie, co cię przyciągnęło do tych tematów polarnych i do tego obszaru właśnie. Ja myślę, że to efekt tego, że studiowałam na Uniwersytecie Śląskim. Tam bardzo dużo osób prowadzi badania polarne, na przykład znany polski glacjolog Jacek Jania. I na naszych wykładach te zdjęcia obszarów polarnych się często pojawiały. Czyli zaczęło się od zdjęć z wykładów. Między innymi też od poszukiwania osoby do projektu. Zawsze wspominam taką anegdotę, że jak się zapisałam na te studia na Uniwersytecie Śląskim, to mój tata, który tam pracuje gdzieś w innej części tego uniwersytetu, ale wie, co się dzieje, powiedział, no to pojedziesz na Spitsbergen. Ja mówię, co ty, tato, coś ty wymyślił w ogóle. No i co, miał rację. Po licencjacie pojechałam właśnie zbierać dane do pracy magisterskiej w ramach projektu, który moja wczesna promotorka prowadziła. No właśnie, Polska ma sporą tradycję badań polarnych. Mamy stacje badawcze, na których są właściwie regularne zmiany polskich badaczy. Czy trudno jest dostać się do takiej zmiany? To jest... Wymaga to specyficznych umiejętności, które zawsze są wypisane w tych ogłoszeniach. I to jest jak ale kontrakt. nie jest to ograniczone jakoś bynajmniej do naukowców. Nawet powiedziałabym, że często jest ileś stanowisk technicznych. Wydaje mi się, Które też są potrzebne. Tak, są bardzo potrzebne bo mamy dwie stacje, właśnie tą polską stację polarną Hortsund imienia Stanisława Siedleckiego na północy, czyli w Arktyce, i na południu mamy stację imienia Henryka Arstowskiego w Antarktyce, na wyspie Króla Jerzego. I tam tych stanowisk technicznych jest jeszcze więcej, bo tam są jeszcze trudniejsze warunki, więc jakby samo to podtrzymanie życia w warunkach polarnych nie jest łatwe. No my na przykład na zimowaniu w trakcie zimy, wiosny, żeby mieć wodę w kranie, to ładowaliśmy śnieg do takiego dużego zbiornika, gdzie on się topił. I tak się pracą zespołową te bryły śniegu tam zupełnie podstawowe wrzucało. potrzeby się zaspokaja. No więc jeśli komuś te krajobrazy najpierw na zdjęciach się podobają, to rozumiem, że ma szansę, nawet nie będąc geografem i nie będąc naukowcem, Zdecydowanie. dostać się do składu takiej wyprawy i na taką zmianę, czy do Arktyki, czy do Antarktyki, polecieć właściwie albo popłynąć. Najczęściej popłynąć, jeśli chodzi o wyprawę, zwłaszcza do Arktyki. Płynie się z Gdyni przez tydzień, 8 dni. No to też już brzmi jak przygoda, ale rozumiem, jest to tylko przedsmakiem całej wyprawy. No właśnie, więc polarnicy mają niesamowicie ciekawe przygody przy okazji realizacji swoich badań. Bardzo ci dziękuję, że opowiedziałaś o nich i że opowiedziałaś o wynikach swoich badań. Dzięki za przyjście i za przyjęcie naszego zaproszenia. Ja również bardzo dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki.